Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z cyklu Jak zrobić, a w nim o bitej śmietanie. Niby taka prosta sprawa, ale tak naprawdę nie każdy ogarnia temat. Więc zacznijmy od kilku podpowiedzi. Na początek miska. Jaka powinna być? Przede wszystkim wysoka. Na początku śmietanka jest bardzo rzadka i będzie chlapała po prostu wokoło. Więc żeby nie narobić sobie bałaganu, miskę wybieramy wysoką. Zaleca się też, żeby schłodzić miskę przed ubijaniem śmietanki tak przez 30 minut. Proszę Państwa, nigdy tego nie robiłam, przyznam szczerze, i bita śmietana jeszcze mi wychodzi. A co powinnam Państwu podpowiedzieć na temat śmietanek? Śmietanki muszą być schłodzone w lodówce. Przynajmniej przez kilka godzin, a najlepiej przez 12. Czasami jest tak, że nam się spieszy, nie mamy, co tu zrobić, tak? Nie schłodziło się. Spróbujmy zrobić to w zamrażalniku, czyli tak godzinę, dwie schładzajmy, czasami mieszając, sprawdzając jaką ma konsystencję, żeby nie za długo tam była w tej zamrażalce, żeby nam się nie ścięła. Proszę Państwa, bo jeżeli śmietanka będzie ciepła, nie schłodzona, będzie stała w temperaturze pokojowej, ona po prostu nam się nie ubije. Dlatego jak chcemy ubijać śmietankę, chłodzimy ją i wyjmujemy dopiero bezpośrednio przed zaczęciem ubijania jej na bitą śmietanę. A teraz kilka słów o cukrze. Do bitej śmietany wybieramy i używamy jedynie i wyłącznie cukier puder. Kiedy go dodajemy? W momencie, kiedy ubijamy śmietankę, nabitą śmietanę i ona zaczyna gęstnieć. Zaczynają pojawiać się ślady po łopatkach miksera. Wtedy możemy spokojnie dodać cukier puder. A teraz przejdźmy do konkretów. Jak Państwo widzą, są dwa kubeczki, numerek 1, numerek 2. Pod numerkami ukryliśmy dwie śmietanki, dwóch różnych producentów. Jedna śmietanka jest lepszej jakości, a druga gorszej. Dlaczego zrobiliśmy tak, żeby Państwu pokazać, czy troszeczkę namieszać? Nie, to nie o to chodzi. Chcemy pokazać, porównując ubijanie jednej śmietanki i drugiej, jak dużą rolę robi sama jakość śmietanki. Jakie znaczenie ma ta jakość śmietanki. Bo czasami Państwo piszą, że kupili śmietankę, ubijali i nie wyszło, że może to jest problem z ich umiejętnościami, a na pewno z przepisem. Nie, proszę Państwa, podstawą takich problemów w przygotowaniu śmietanki, jak ona nie wychodzi, jest właśnie jakość danej śmietanki. I trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa taki test, nie przedstawiając konkretnie danej śmietanki, że jedna jest lepsza i jak ona się będzie ubijała, a druga jest gorsza i jak ta druga się gorsza będzie ubijała. A więc zaczynamy. Przelewamy pierwszą śmietankę do miski, drugą śmietankę do miski, włączamy mikser i zaczynamy ubijać. Jeszcze takie słowo tutaj powiem Państwu, że śmietankę ubijamy zawsze na najwyższych obrotach. Ubijamy. Jak Państwo widzą, na dole leci licznik. Wspomnę Państwu teraz jeszcze o pewnym artykule na naszej stronie internetowej, gdzie przeprowadziliśmy wielki test śmietanek kremówek. Jest tam ponad 30 śmietanek przetestowanych pod względem szybkości ubijania, pod względem jakości produktów użytych do danej śmietanki, pod względem smaku tej śmietanki. Proszę sobie tam zerknąć, zobaczyć, jak one tam się przedstawiają. A te śmietanki się ubijają. Ja jeszcze wspomnę Państwu, że nie możemy dopuścić do tego, żeby za długo ubijać śmietanki. Jeżeli będziemy je za długo ubijać, dojdzie do rozwarstwienia, do wytrącenia się grudek tłuszczu, czyli po prostu mówiąc, zważą się nam. A jak Państwo widzą, minutka minęła, na górze śmietanka numer 1 zaczyna nam już mocno gęstnieć, a na dole nadal mamy śmietankę płynną. A już słyszę Państwa pytanie, a co zrobić, jak śmietanka się zważy? W internecie podane są różne sposoby na uratowanie zważonej śmietanki, na przykład dodanie trwarogu. Ale tak naprawdę z mojego własnego doświadczenia nic z tego dobrego nie wyjdzie. Możemy ewentualnie dalej ubijać tą śmietankę, aż zrobi się masło i wtedy na bazie tego masła zrobić krem.
Jak dla mnie, proszę Państwa, śmietanka się nie ubija, zostawiam, wyrzucam, biorę nową i na podstawie tej nowej próbuję znowu ubić bitą śmietanę i kontynuować robienie ciasta. Proszę Państwa, śmietanka na górze jest ubita. To są około 2 minut. Minęło i po prostu mamy gotowy produkt, natomiast na dole śmietanka tej gorszej jakości nie ubija się. Ona tak naprawdę nie ubije się wcale, ona jest płynna. Dlatego proszę Państwa, proszę zerknąć na jakość produktów, na jakość śmietanki przede wszystkim, jaką Państwo używają, żeby mieć pewność, że nie będzie po prostu wpadki. No dobrze, ale zdarzyło nam się, że kupiliśmy taką śmietankę i nie chce nam się ubić. No i co zrobić? Proszę Państwa, proponuję mieć zawsze pod ręką coś takiego jak fix do śmietanek, fix do śmietany, czy różnie nazywają producenci takie dodatki do śmietanek. W momencie, kiedy dosypiemy ją do śmietanki, to jest jedno opakowanie, tak 12 gram, starcza na 200-250 ml śmietanki. Jak Państwo zobaczą, po wsypaniu takiego jednego opakowania śmietanka prawie momentalnie zaczyna się ubijać. To jest takie wyjście awaryjne, bo przecież nie chodzi o to, żeby kupować śmietankę, dosypywać do niej chemii i jeść wzbogacaną śmietankę. Proszę wybierać dobre śmietanki, ale mimo wszystko taki fix czy śmietanek, czy jak to Państwo tam znajdą, proponuję mieć pod ręką, żeby w razie wypadku nie zaliczyć wpadki. Często się zdarza, że w przepisach zobaczą Państwo, że do bitej śmietany dodaje się żelatynę. I zaraz panika, bo ja nie lubię żelatyny, bo ona śmierdzi, bo mi nie pasuje. Dlatego chciałam wyjaśnić tę kwestię. Żelatyna może i śmierdzi na początku przy rozrabianiu, później w cieście już jest niewyczuwalna, mogą Państwo mi uwierzyć na słowo. Natomiast po co ją dodajemy? Dodajemy ją w momencie, kiedy chcemy mieć ciasto, które powinno zachować formę. Czyli robimy ciasto przekładane, kilkuwarstwowe. Dodajemy w jednej warstwie właśnie bitą śmietanę z żelatyną. Na drugi dzień chcemy to ciasto, żeby nadal trzymało formę, czyli przy krojeniu, żeby były ładne kosteczki, czy tam prostokąciki, jak Państwo wolą. Wtedy myślę, że żelatyna jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ ta bita śmietana utrzyma tą formę, a nie podejdzie wodą. Ponieważ bita śmietana na drugi dzień ma tendencję do tego, że podchodzi wodą, jest taka wodnista. Ale jeżeli Państwo chcą zrobić na przykład bitą śmietanę do deseru, który będzie podany zaraz czy za jakiś czas w tym samym dniu, nie potrzeba dodawać żelatyny. Chciałabym Państwu jeszcze coś pokazać. Zrobiłam taki mały teścik, w którym do jednej bitej śmietany dodałam żelatynę, do drugiej nie. Przechowałam ją w lodówce 24 godziny i teraz proszę zobaczyć. Ta bita śmietana, gdzie była żelatyna, specjalnie tutaj troszeczkę przesadziłam, żeby było widać, ale jest pokazane, że tą żelatynę można kroić, ona się formuje. Natomiast tam, gdzie nie ma żelatyny w bitej śmietanie, ona jest taka luźna, jej się nie ukroi w cieście, nie zachowa tego kształtu tego ciasta, no i sam efekt tego ciasta będzie po prostu brzydki. A teraz zagadka. Jak zrobić bitą śmietanę ze śmietanki kremówki? Na rynku znajdą Państwo coś takiego jak śnieżka. Jest to proszek, który po dodaniu do mleka i ubiciu po prostu generuje nam bitą śmietanę. Nie wnikam w jakość tego produktu, ani w to, jak to jest zdrowe. Natomiast jest to takie wyjście awaryjne, gdybyśmy musieli na szybko zrobić bitą śmietanę, bo nie wiem, bo przyszli goście w ostatnim momencie, albo zważyła nam się ta bita śmietana, którą do tej pory mieliśmy i próbowaliśmy ubić. To jest takie nasze zabezpieczenie, że w razie czego mamy wyjście bitą śmietanę bez śmietanki kremówki. A skoro odcinek jest na temat jak zrobić bitą śmietanę, nie może zabraknąć przepisu na mały deser z bitej śmietany. Na powyższy deser na 2 pucharki potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, czy 4 łyżki cukru pudru oraz 3 orzechy włoskie. Bitą śmietanę musimy dobrze ubić, ona musi być dobrze ubita, tak jak cały film o tym mówił. Do niej, jak zacznie już gęstnieć, dodajemy cukier puder. Ta ilość jest podana orientacyjnie.
Ktoś z Państwa lubi mniej, ktoś z Państwa lubi więcej. Proszę próbować. Po ubiciu i dodaniu cukru wyciskamy do pucharków naszą bitą śmietanę i posypujemy orzechami włoskimi. Przepis jak za dawnych lat. Dla niej i dla niego. Mam nadzieję, że te kilka uwag moich pomogą Państwu ubić bitą śmietankę bez żadnych wpadek, że będzie ona naprawdę pyszna. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.